W Wietnamie znajduje się podziemny, bardzo rozbudowany system tuneli. Szacuje się, że w czasie wojny mógł osiągnąć nawet 250 km długości. Wietnamczycy zaczęli je drążyć w latach 40. XX wieku, początkowo do walki z Francuzami. Podczas wojny wietnamskiej tunele znacznie rozbudowano. Pod ziemią znajdowały się szpitale, schrony, kuchnie, magazyny, studnie, sale narad i inne pomieszczenia, które pozwalały żołnierzom Wietnamu Północnego spędzać w ukryciu całe tygodnie. Tunele miały 3 poziomy głębokości. Wytrzymywały bombardowania, miały świetny system wentylacji i wyjścia awaryjne, które wykorzystywano w razie ataku. Wyposażone były też w złożony system pułapek. Wyruszyliśmy do jednego z fragmentów tuneli, który dostępny jest do zwiedzania. The X is over there. So you go under. He's your son. Where you from? Holland. The lowland man. That's why you're so tall. Yeah. Dutch people. The tallest people in the world. Hands up, sir. Straight your arms. Bye bye. See you in arm. Sit down. Okay. Okay. Next, you know Shakira, right? My friend. Shakira, Shaq. Fuck my friend. Not possible. Come here, bigger one for you. No, I'm not going inside, man. I don't know. He went back to the Netherlands. Sorry. Head first, sir. I'm from Poland. You're from Poland? Tak. You take, okay, hold the lid above your head. Straight your arms. Bye bye. Wait. Picture. Okay. No. Make sure I get out. Okay. Cześć. Cześć. So how are you? Good. It's chilling. Is that sniper room? I don't know. I think so. Yeah. Look at the spiders. Oh my god. Fuck. Fuck me. Damn. Yeah, I'm good. Tak. To jest jedna z pułapek, którą zbudowali partyzanci. Jeśli żołnierz wpadł do środka, to nadziewał się na bambusy. A tu dół po bombie. Teraz wchodzimy do podziemnego szpitala. Didn't come in. See some coming. Yes, Sợ à? Studnie. Wzięliśmy ją wodę. Ale nó hồi nãy nó có cái gì xuống.
Xuống về đấy. Yeah. Đi không? Là chào mọi người. Anh nhớ là anh nhớ là một là cái này, hai là cái này của cái chào ơn cái này. Không biết lần trước là anh xin nghe Tutaj był pokój spotkań. Make sure everything we need. Everyone knows pictures if you want. Then you can go further with me to the next level. What's your answer? I pułapka z bambusu. Naimo. Can I go with my brother? Sorry. Ah, okay, thank you. Wentylacja. I should stay home. I should stay up. Ja pierdzielę. Ale ciężko się tędy idzie. Motorradfahren haben die Knie gar nicht mehr getan. Was? Beim Motorradfahren haben die Knie gar nicht mehr getan. Armia Stanów Zjednoczonych bombardowała te tunele i były takie dni, że żołnierze Wietkongu musieli się tutaj ukrywać kilkanaście dni, zanim wyszli na zewnątrz. Okay. Hello. Oh, it is hard, yeah. Bravo, bravo. You good? Yeah. Bravo. Wentylacja. Żołnierze Stanów Zjednoczonych walczyli przez całą wojnę z tymi tunelami i zastanawialiśmy się, dlaczego nie wpuszczali tutaj gazu. Wpuszczali, tylko Że tam wszyscy mieli wenty w każdym tunelu. mieli Po prostu świetną gaz wentylację. What is there? You can go. Idziemy? Tutaj zejście do jeszcze niższego korytarza. Komnata. Tutaj kolejny tunel. W tunelach są nietoperze, pająki. Tutaj w dżungli jest też dużo jadowitych węży, tarantul. No i też komary, które przenoszą malarię. Podobno to był drugi powód śmierci partyzantów. Wszędzie są doły po bombach. All tunnels back then, done with hands, all hand dug with these simple tubes. There's no vehicles and machinery utilized at the time for digging or making tunnels. And around 18,000 people working together.
Most of them, they were men, 20% women. Some were teenagers, some older people that all come gasifying and jigging tongues, right? Please. How do they saw without light themselves? They use oil lamps, a candle, to shine the way in the darkness. There's no lights along the way, sir. Hello. No, cello, cello. This way, my friend. và tác dụng như chôn nắp quay tự động, chôn cần cối, chôn thon, chôn kẹp nắp, chôn cánh cửa, chôn trục quay, chôn thò, chôn vật, chôn... Stosowano tutaj różnego rodzaju pułapki. Część była na powierzchni ziemi, ale część znajdowała się w tunelach. Były też zbudowane całe systemy tuneli, pułapek, żeby albo zabić, albo żeby po prostu jak najbardziej pokiereszować żołnierza. Wracamy do Ho Chi Minh. Wróciliśmy do miasta i idziemy do jednej z najlepszych restauracji, na jaką trafiliśmy w Wietnamie. Dzisiaj sfilmuję wszystkie nasze dania. Pak choi, grzyby shiitake, woda kokosowa. Tu jest wołowina pieczona w bambusowej wódce. Pyszna? Dobre. Ta sałatka smażona jest w sosie sojowym, ale on jest i słodki, i pikantny. I bardzo, bardzo, bardzo aromatyczny. Wspaniała. I jest tutaj też dużo czosnku. A tu smażone warzywa z jajkiem i sosem sojowym. I dostałam jeszcze zupę, która smakuje, jakbym jadła perfumy. Tak, pachnie kwiatami i smakuje tak jak zapach kwiatów. Nie wiem, jak to opisać. Jesteśmy pod Muzeum Pozostałości Wojennych. Wystawa podzielona jest na kilka części. Przebieg wojny, dokumentacje fotograficzne reporterów wojennych i sala poświęcona Agent Orange. Wśród zdjęć ofiar pojawiło się kilka fotografii amerykańskich weteranów wojennych i ich rodzin, a pod zdjęciami zamieszczono imiona i nazwiska żołnierzy oraz ich najbliższych. Zaczęłam wpisywać je do internetu, żeby znaleźć więcej informacji na ich temat, ale praktycznie nic mi nie wyskakiwało. Po kolejnym sprawdzonym nazwisku zaczęłam się zastanawiać, czy ta część wystawy to nie jest jakaś komunistyczna propaganda. Ale nie jest. Najpierw znalazłam część nazwisk pod zbiorowym pozwem weteranów wojennych, później kolekcję zdjęć stworzoną przez Wendy Watrous, ale dotarcie do tych informacji nie jest takie proste. Trzeba wiedzieć, czego się szuka i otwierać kolejne i kolejne strony.
Nie jest natomiast tajemnicą, jakie firmy produkowały Agent Orange. Naiwnie można byłoby liczyć, że po takiej zbrodni przedsiębiorstwa te znikną z powierzchni ziemi. Ale zupełnie nic im nie jest. Mają się dobrze. Dużo z nich to znane wszystkim korporacje. Czołowa firma produkująca ten herbicyd ma na swojej stronie oświadczenie. Sąd USA konsekwentnie orzekł, że i inni producenci nie ponoszą odpowiedzialności za opracowanie i użycie Agent Orange podczas wojny w Wietnamie oraz oddalały wszystkie pozwy twierdzące inaczej. Co więcej, dekady badań dotyczących Agent Orange nie wykazały związku przyczynowego z jakimikolwiek chorobami, wadami wrodzonymi, ani innymi skutkami międzypokoleniowymi. W szczególności szeroko zakrojone badania epidemiologiczne weteranów, najbardziej narażonych na Agent Orange, nie wykazuje, aby taka ekspozycja powodowała raka lub inne poważne choroby. Druga kluczowa firma latami specjalizowała się w rolnictwie, biotechnologii, chemii organicznej, produkowaniu nasion GMO, tworzeniu nowych herbicydów. Nie planowałam o tym wspominać, ale wyskoczył mi taki artykuł. Dan Jordan ma problemy trawienne i wątrobowe, zaburzenia układu oddechowego oraz choroby krwi. Jedliśmy, piliśmy, oddychaliśmy i spaliśmy w Agent Orange. Liście ociekały tym środkiem. John Woods od powrotu ma problemy zdrowotne, w tym, jak mówi, nawracające nudności, bóle żołądka, bóle głowy, wysypki oraz drętwienie rąk. Jego 2 najstarszych dzieci urodzonych przed wyjazdem do Wietnamu jest zdrowych. 2 najmłodszych synów, w tym Jeff, urodzonych po Wietnamie, ma stałe problemy zdrowotne. Powinienem był zginąć na polu bitwy. Problemy zmarłych się kończą, a ja codziennie patrzę śmierci w oczy. 6-letni Frankie urodził się ze stopami końsko-szpotawymi. Przeszedł 4 operacje i będzie potrzebował aparatów ortopedycznych na nogi. Cierpi także na drgawki i gorączki o nieznanym pochodzeniu. Synowie Dana Jordana urodzili się z dłońmi końsko-szpotawymi, bez niektórych palców oraz z brakującymi kośćmi w nadgarstkach. W rodzinie żadnego z rodziców nie było wcześniej historii wad wrodzonych. Barbara Looney, 3,5 roku. Urodziła się bez jednej ręki i ma nawracające przeziębienia oraz gorączki o nieznanym pochodzeniu. I kilka zdjęć z Wietnamu. Ostatnia część wystawy poświęcona jest protestom organizowanym na całym świecie przeciwko wojnie w Wietnamie. Bo jak ludzie się zjednoczą w jakiejś sprawie, to czasami mogą zmienić rzeczywistość. nghe trái tim mình bỗng phấn ca lên đường vượt ngàn gian khó lên từng đất nước thành phố Hồ Chí Minh, thành phố tôi yêu tuổi trẻ chúng mình. Dạ em xin hối bài luôn ạ. Jest niedziela, godzina 19. Widzieliśmy tych panów rano, koło 10.
Calusieńki dzień ciężko pracują. Mamy jeszcze kilka godzin do samolotu, więc włóczymy się po mieście. Przyszliśmy na targ. Pachnie durianem. I zgniłym mięsem. A tu żywe kraby. To 3 ciekawostki o Wietnamie, o Saigonie. Po pierwsze, kawa z jajkiem, czyli inaczej polski kogiel-mogiel. Polecam bardzo. Numer 2, może słona kawa. Też jest bardzo pyszna. To jest taka kremówka słona z takim wąsem, jak wypijecie. Numer 3, ludzie są szczęśliwi, weseli i cieszą się życiem codziennie. Zapraszam do Wietnamu, będziecie się dobrze bawić. A powiesz mi coś jeszcze może o wierzeniach i o przesądach? Jest coś takiego jak wietnamskie feng shui. Wietnamczycy są bardzo przesądni. Są dni, gdzie ludzie w ogóle nic nie kupują. Są dni ludzie, którzy nie prowadzą biznesu, bo to podobno przynosi jakby, wiecie, zły pecha, nie? Ale są też miesiące, gdzie ludzie sprzedawają jak najwięcej, żeby zarobić jak najwięcej. I to wierzą to, co idzie do nieba, czyli to, co palą, czyli z dymu, to idzie jakby do nieba, do przodków, do bogów, żeby się tym obfitowali. Na przykład jak palą pieniądze, to znaczy, że że ten dym idzie jakby do nieba i ludzie są bogaci albo w ogóle jedzą owoce i się cieszą tak jak my. Masło orzechowe. Tu. Wyślij to rodzicom. My father worked for the army, the Vietnamese army, in the Air Force. Air Force? Yeah. And he survived. He retired now. Okay. 3 years ago, and he's a general. What Vietnamese people think right now about US? Think about the U.S. I don't know, but we not support or voting for the Donald Trump. You know, we just want to export the coffee. Okay. We are the top 2 of the world for the export the Yeah, coffee I read of the that. world after Brazil. Caring about the economy. Part of your country was with American Navy and part of in Vietnam, and right now you are connected and you don't. Yeah, we're still connected. But connected. you are not angry at each other. No, we're not angry. Forget for them. Okay. Just give the future life. Okay. After the war, you know, we have too many. The people have they have a blind, they have mute. They look like the disabled. The disabled. Too many. Up to 2 million people after the U.S. Army war. But the next generation, I am the young generation. In the generation, we don't care about that. We just more learning, more make the money, more do the good job, and make the Vietnamese stronger. Vietnam stronger. We don't care about the past. Just go ahead the future. Just forgive for them. Lecimy teraz na wyspę Phu Quoc, gdzie jest najdłuższa kolejka linowa na świecie i 70% terenu jest pokryte dżunglą.
Nagrywam cię, jak jesteś szczęśliwy na wycieczce. Bo jesteś, prawda? Tak. Musisz się dużo uśmiechać, bo ja tego oczekuję.